Podpalaczka, czy tam Firestarter, jak to woli, to w tym momencie już seria jest 3 filmów, albo 2 filmów i 1 miniserialu, które można sobie obejrzeć. Jak najbardziej, jeżeli masz ochotę, jeżeli jesteś zwolennikiem twórczości Stephena Kinga, to można jak najbardziej te filmy dorwać. Nie wszystkie są dostępne w Polsce. Jeżeli coś... Wiem, że na pewno pierwsza Podpalaczka jest i chyba ostatnia też. Także jak znajdę, to linki wrzucę w opisie. Ale dzisiaj powiem Ci o tym, jak powstawały te filmy, dlaczego, skąd, co, gdzie, jak i kiedy, kto był pierwszym wyborem aktorskim, dlaczego na przykład Martin Sheen zastąpił Barta Lancastera, a dlaczego w pewnych scenach George C. Scott jako nasz antagonista nosi opaskę, a w innych nie. O co chodzi, wiesz, gdzie, co, jak i kiedy. To wszystko będzie omawiane w tym dzisiejszym odcinku, bo rzeczywiście 84 rok, wtedy rzeczywiście zaczęła się cała przygoda z Podpalaczką Stephena Kinga. Wtedy to powstaje właśnie film, w którym w rolę Charlie wcieliła się młodziutka wtedy, zaledwie 8-letnia Drew Barrymore i trzeba przyznać, że tak się zaczęła jej kariera, bo długa kariera, trwająca rzeczywiście do dzisiaj, z lepszym lub gorszym skutkiem, występowała w lepszych lub gorszych filmach. Ale tak to rzeczywiście się stało. Było bardzo, bardzo ciekawie, bardzo fajnych kilku twórców dostano. Może zacznę na przykład na początku od obsady, tak? Mówiłem wcześniej, że w tym filmie miał się pojawić Martin Sheen, ale się nie pojawił. Wziął i się nie pojawił. Jak myślisz czemu? No, bardzo często jest tak w Hollywood, w Hollywoodzie, że co tu dużo mówić, aż nawet muszę sprawdzić to dokładnie na IMDb, bo właśnie to z tej strony, jeżeli chodzi o ciekawostki, czerpię pełnymi garściami. Jak tylko rzeczywiście mogę, to korzystam. No ale Martin Sheen miał się nie pojawić w ogóle, miał się pojawić w tym miejscu, właśnie w roli kapitana Hollistera, bo tak się nazywa ta postać, miał się pojawić Burt Lancaster. No ale okazało się, że Burt Lancaster musiał się wycofać, ponieważ przeszedł operację serca, no i zdrówko nie pozwalało. Było rzeczywiście bardzo, bardzo źle, więc zastąpiono go Martinem Sheenem i nie jest to oczywiście pierwsza i jedyna zmiana w tymże filmie, bo tutaj się... Często tak jest zresztą w Hollywood, że pierwszy wybór to nie zawsze pierwszy wybór. Również ten film miał być reżyserowany przez innego twórcę, przez Johna Carpentera, legendarnego twórcę Halloween, coś, Wielkie Draki w Fińskiej Dzielnicy i tak dalej. Doszło do tego stopnia, że jego współpracownik Bill Lancaster, nie mylić z Bartem Lancaster, napisał szkic, zarys scenariusza. No ale okazało się, że właśnie wspomniane coś, czyli The Thing z Kurtem Russellem, poniosło porażkę finansową. Ten film rzeczywiście się nie sprawdził, ale co jest bardzo, bardzo ważne, wtedy w tamtej wersji w roli jednej z głównych właśnie miał wystąpić Richard Dreyfuss. Możesz go kojarzyć z takiego mało znanego filmu Stevena Spielberga jak Szczęki. On tam grał tego biologa, tego naukowca, że tak powiem. On miał się tutaj wcielić właśnie w rolę Andy'ego. No ale okazało się, że jak mówiłem, coś okazało się klapą wielką, no i stwierdzono, panowie w gabinetach stwierdzili, nie, to my nie chcemy ciebie, Johnu Carpenteru, my weźmiemy kogoś, kto rzeczywiście nam zagwarantuje sukces. I tak padł padł wybór właśnie na Marka Lestera, który się spisał, bo później, zaraz potem pewien producent się w nim zakochał, ale o tym będzie za chwilę. Najpierw cały czas, póki co, będę się posiłkował informacjami odnośnie aktorek. Jennifer Connelly i Tyler Neff również były brane pod uwagę do roli 9-letniej Charlie McGee. Rolę w końcu wygrała Drew Barrymore, która miała wtedy właśnie 8 lat. I tak się rozpoczęła, mówiłem, już jej kariera, ale to nie była jedyna rywalizacja, którą wygrała, albo przegrała, jak to woli, bo jeżeli chodzi o Charlie, to już jeżeli weźmiemy pod uwagę finałową batalię, to Drew Barrymore stanęła do niej z Heather O'Rourke. Akurat te dwie dziewczyny się starały o rolę główną. No oczywiście dostała ją Drew Barrymore, za to O'Rourke wystąpiła w jednej z głównych ról w filmie Duch. Akurat wtedy też z Drew Barrymore się pojedynkowało, ale producenci właśnie Ducha stwierdzili, że Drew Barrymore tak świetnie wystąpiła właśnie w trakcie przesłuchania, że w nagrodę, powiedzmy taką nagrodą pocieszenia,
stwierdzono, to wystąpisz w filmie E.T., to akurat niech będzie. No i rzeczywiście też bym chciał taką nagrodę pocieszenia dostać na zasadzie, nie dostałeś, powiedzmy, nie wystąpisz w filmie pod tytułem Duch, to dostaniesz rolę w E.T. No to rzeczywiście coś ciekawego, coś innego, coś fajnego. W tym filmie również debiutuje młodziutka wtedy Heather Locklear. Gro z was, a na pewno wiem, że na tym kanale jest kilka osób w podeszłym wieku. Pamiętają z takiego tasiemca pod tytułem Dynastia. Ona tam się właśnie wcieliła w jedną z głównych bohaterek. Pewnie, że tak, czemuż by nie, bo to akurat mogło tak być. Jeszcze tutaj mam na temat aktorów ojca Charlie w tymże filmie. On się nazywa Andrew McGee. Wcielił się Keith David. A właśnie David Keith powinienem rzec. No i może nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie to, że w książce pod tytułem Creepshows Stephen King napisał, że Keith David był, uwaga, 14. wyborem do tej roli. Więc wyobraź sobie, jak się facet musiał czuć. Bo to nie jest tak, że nagle on nie wiedział o tym, że 13 aktorów wcześniej odrzuciło tę rolę. No nie, on na pewno o tym wszystkim wiedział, bo to jest właśnie Hollywood, to mimo tego, że to jest światowa stolica kina, no to wszyscy wszystkich znają i akurat jak jest jakaś produkcja, to oni się dowiadują. 14. wyborem, pomyśl sobie, nie drugim, nie trzecim, nie piątym, nawet nie jesteś w top 10, tylko 14. Chociaż z drugiej strony lepiej 14 niż 13, bo 13 to rzeczywiście pechowa sytuacja. No ale produkcja się rozkręciła, rzeczywiście produkcja zaczęła szaleć i teoretycznie było wszystko dobrze. Mówię teoretycznie, bo przy okazji takiej produkcji jest rzeczywiście bardzo, bardzo zawodowo, tym bardziej, że skoro mamy podpalaczkę, no to wiadomo było, że w tym filmie będzie dużo pirotechniki, dużo ognia. I Mark L. Lester właśnie w wywiadzie udzielonym w 2010 magazynowi People potwierdził, że był to najtrudniejszy film, jaki kiedykolwiek nakręcił. Tak stwierdził. To były wyłącznie efekty praktyczne. Kule ognia, które widzicie, to nie jest CGI, czyli komputerowo generowane efekty. Wtedy tworzyliśmy kule ognia, które mogły latać w powietrzu, były zawieszone na linkach i mogły rozbijać się o budynki. Mieliśmy płonących ludzi na trampolinach, którzy musieli się przewracać w powietrzu, cały czas będąc podpalonymi. Nie róbcie tego w domu, dzieciaki, to są specjalni zawodowcy i tak dalej, żele i wszystko, co oni robią, znają się na tym. To było bardzo niebezpieczne, wszystkie efekty specjalne były robione na planie, to była wtedy dość intensywna praca, więc jak widać było poważnie, ale spisał się bardzo dobrze. Do tego stopnia, że Joel Silver jest to jeden z bardziej znanych i wpływowych producentów w Hollywood. No oczywiście wystarczy wspomnieć Szklaną pułapkę, Zabójczą broń, Matrixy, Commando i Wykidajło i tak dalej. Tego było rzeczywiście mnóstwo. I właśnie po tym, jak zobaczył pracę Marka Lestera na planie tego filmu, stwierdził: stary, jesteś genialny i ja cię biorę i wyreżyserujesz mi kolejny film, czyli Commando z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej, bo skoro tutaj się spisałeś przy takim natłoku efektów specjalnych, to tam będzie rzeczywiście dobrze. No i tutaj rzeczywiście się też sprawił, bo Commando to w tym momencie jest klasyk. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie aktorów, to mnie bardzo zaskoczyło, bo George C. Scott, on tutaj w tym filmie występuje jako John, a nawet sprawdzę, jakie było jego nazwisko, bo to było jak najbardziej znane, ważne, tylko oczywiście w tym momencie nie mogę tutaj tego nigdzie znaleźć. Jest John Rainbird, on tutaj się wciela w postaci Johna Rainbirda, złola, bardzo, bardzo brzydkiego złola w tymże filmie. W każdym razie, drogi widzu, droga widzko, kiedy oglądasz film i w pewnych scenach na przykład George C. Scott ma opaskę na lewym oku, a w pewnych jej nie ma, to możesz się zastanawiać, ale o co chodzi? Czy on odniósł jakąś kontuzję, czy powiedzmy, co tam się działo? Nie. Powód jest bardzo prozaiczny. Słuchaj, George C. Scott nosi opaskę na lewym oku przez ostatnie pół godziny filmu. Co było spowodowane infekcją soczewki kontaktowej używanej wcześniej w filmie. Oko nie było jeszcze całkowicie wygojone i musiał je nosić, aby dokończyć kręcenie scen. Z tego co pamiętam, to niestety nie jest wytłumaczone w filmie, bo można byłoby to powiedzmy ograć. Jest ostatnimi czasy, krąży bodajże po Twitterze taki słynny wycinek z filmu Rockiego, kiedy się okazało, że Rocky miał tak niski budżet, mowa pierwszej części, że kiedy namalowali Stallona na takich wielkich plakatach, dali złe spodenki. One miały być bodajże białe z czerwonymi paskami, a dali czerwone z białymi paskami albo na odwrót. Więc Stallone dopisał scenę
kiedy właśnie mówi, że ale przecież ja mam odwrotne spodenki, a nie czepiaj się w ogóle i tak dalej, to tamto, siamto i owam to. Tutaj to nie zostało w żaden sposób ograne. Jak najbardziej tutaj się nie zadziało, no ale cóż, no cóż. Tak to jakoś się stało, przeszło bez większego echa i film był w miarę umiarkowanym. Po raz trzeci przyznaję sobie nagrodę imienia profesora Miotka dla najpiękniejszej polszczyzny. W każdym razie film był umiarkowanym sukcesem. Przy budżecie $12 milionów zarobił 17 i trzeba pamiętać, że to jest rok 84, więc tak na dobrą sprawę nie było zbyt wielkich nakładów na reklamę. Inaczej, były, ale one nie kosztowały tak dużo, więc można powiedzieć, że ten film zarobił milion, może dwa, w porywach do 3. Mówimy oczywiście cały czas o kinach, bo to się działo później na VHS-ie. To już jest, jak to mawia klasyk, insza inszość, więc rzeczywiście tutaj było dosyć poważnie, ale dobry odbiór wśród widzów, ogólnie pozytywne reakcje, więc studio stwierdziło, no to kręcimy 2. Ale jak 2 kręcimy? Nie możemy kręcić 2, bo teraz mamy 84 rok, a 2 powstanie w roku 2002. Tak, rzeczywiście, wtedy, no, może nie raczkował, bo to byłoby akurat złe słowo, ale wtedy gdzieś tam, powiedzmy, próbował się wybić kanał telewizyjny Sci-Fi Channel i jeżeli było ci dane chociaż raz zobaczyć film na tym kanale, na tej stacji, to wiesz, jaką jakością, a właściwie brakiem tejże, te produkcje się charakteryzują. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał charakteryzuje się wysoką jakością informacji odnośnie filmów i dasz suba, włączysz dzwonek z opcją, wszystko będzie mi niezmiernie miło. Ale co jest ważne, stwierdzono, że skoro to będzie premiera w telewizji, na kablówce, tak, no to nie będziemy tutaj kombinować, zrobimy to samo, co kilka lat temu zrobiono przy okazji filmu a właściwie miniserialu albo dwuczęściowego filmu telewizyjnego. Mówię o tym w ten sposób, ponieważ na różnych stacjach to było różnie pokazywane. Ja pamiętam, że rozmawiałem z wami, kiedy omawiałem właśnie to z Tim Carrym i mówi, nie, stary, ja widziałem ten film jako jeden 3-godzinny film. Ktoś mówi, ja widziałem 4 45-minutowe odcinki, a ktoś z drugiej strony, nie, ja widziałem 2,5 godziny filmu, więc to jest różnie. I tak samo było przy okazji tego filmu. Stwierdzono, że nakręcimy drugą część, no bo oczywiście, że tak, łatwiej zrobić drugą część niż wymyślić coś swojego. Podpalaczka 2 Rekindle, czyli rozpalona na nowo, podpalona, odpalona, jak zwał, tak zwał. Tutaj rzeczywiście nie mam dla siebie informacji na temat budżetu oraz na temat ile ten film zarobił z prostej przyczyny. Nie podano budżetu, no ile film zarobił, no nie mógł nic zarobić, ponieważ to była produkcja telewizyjna i w takowej był wyświetlany, a to ile reklamodawcy płacą za reklamę, niestety nie jest podawane, a szkoda, bo mogło to być rzeczywiście jakiś fajny przekaźnik, ale też wiemy, że telewizje czy platformy VOD inaczej mierzą sukces filmu, tak? Oni sprawdzają tam, powiedzmy, ilu widzów obejrzało, ile godzin było wyświetleń, na przykład Netflix, czy ludzie dają łapkę w górę albo podwójną łapkę w górę, ilu subskrybentów na przykład wykupiło sobie subskrypcję na Netflixie tylko po to, żeby pierwszą produkcją, jaką sobie odpalą, będzie właśnie podpalaczka i tak dalej, i tak dalej. Oni tego rzeczywiście mają całe mnóstwo tych danych. W każdym razie film nie był zbyt dobrze przyjęty. W ogóle tutaj było mnóstwo naprawdę nietrafionych pomysłów odnośnie zgrzytów fabularnych, aż do pomysłów marketingowych, bo wyobraź sobie, że kiedy ten film miał być wyświetlany, to było dwuczęściowe akurat wtedy, w tym przypadku, tam powiedzmy piątek, sobota czy sobota, niedziela. Stwierdzono, że opublikujemy w czasopismach dla pań, czasopismach takich bardziej zawodowych, ogólnie w gazetach, reklamę i będzie to w formie perfumu. Jeżeli było ci choć raz dane przeczytać, przejrzeć, nie wiem, Panią Domu, Elle, Vanity Fair, Claudię czy coś tam innego, no to wiesz, że czasami masz takie paski, co się zrywa, albo po prostu bierzesz zwykłą karteczkę, pocierasz i proszę bardzo, ładnie tam Chanel, więc częścią kampanii reklamowej były reklamy w czasopismach, które sprzedawano te właśnie paski perfumowe, tylko że, żeby to nawiązywało do podpalaczki, to były to perfumy o zapachu spalenizny. Ja nie wiem jak ty, ale ja gdybym dostał
powiedzmy, takie zaproszenie na zasadzie, o proszę bardzo Marcin, tutaj jest zaproszenie na dzisiejszy film, potem podpalaczka bierzesz i to śmierdzi po prostu spalenizną, no to raczej by nie zadziałało dobrze. Ja oczywiście wiem, że były takie próby w kinach, że tam było 4D, 5D, tak, że na przykład woda zraszała, kiedy tam powiedzmy, nie wiem, bohaterowie pływali motorówką, albo trzeba było zedrzeć karteczkę i powąchać na przykład. Pamiętam, że mój syn bodajże oglądał, co to było? To chyba byli Mali Agenci, to było tam 5D czy coś, właśnie dostał taką karteczkę, tam było 20 na przykład numerków i kiedy pojawił się numerek na ekranie, trzeba było go zedrzeć, zdrapać nagle i patrzysz, bohaterowie sobie jedzą lody czekoladowe, wąchasz, o czekolada, super, potem tutaj nagle bawią się z psem, wąchasz, a tutaj mokry pies, wiesz, takie rzeczy. I akurat perfumy o zapachu spalenizny, jak wielkim bakłażanem trzeba być, żeby po prostu coś takiego zrobić. No nie ogarniam, nie rozumiem, po prostu dla mnie to było niepojęte. Zresztą Charlie jest to jedna z postaci kanonu, który bardzo często, mówmy się, często pojawia się w twórczości Stephena Kinga, czyli była to osoba, która obdarzona była mocami psychicznymi, parapsychicznymi, paranormalnymi, jak zwał, tak zwał. Tutaj, przynajmniej w tym filmie, w poprzedniej części była w stanie wygenerować różnego rodzaju ogień, czy to kule, czy to powiedzmy pożary i tak dalej. Wiadomo, Carrie z filmu o tym samym tytule również miała swoje moce, potem było Lśnienie, Dr. Sen i tak dalej. Tych rzeczywiście produkcji jest bardzo wiele. John Coffey przecież z Zielonej Mili potrafił uleczyć ludzi, więc tego rzeczywiście było sporo. No ale ten film nie przyjął się fajnie, nie przyjął się dobrze. Jak mówiłem, oceny również były miażdżące, więc na wiele lat tak naprawdę ucichło i byłem z tego bardzo zadowolony. Aż do 2022 roku, kiedy stwierdzono, no to robimy nową wersję, tak zwany remake podpalaczki. Pewnie, że tak. Budżetu damy $12 milionów, więc relatywnie niedużo. Trzeba przyznać, bo akurat to jest regułą, że budżety są w miarę wysokie, ponieważ kiedy mamy horror, no to trzeba dużo wydać na chociażby efekty specjalne, właśnie na pirotechnikę i tak dalej, a to jest w miarę kosztowne, nie ma się co czarować. No i co mnie zaskoczyło, to w filmie z 22 roku muzykę skomponował, nagrał John Carpenter. Tak, ten sam John Carpenter, który właśnie był łączony z pierwszą częścią, ale odmówiono mu, ponieważ jego coś okazał się klapą finansową, więc on skomponował tutaj muzykę i naprawdę czuć tego Carpentera w powietrzu, bo jeżeli chociażby było ci dane zobaczyć, jak dla mnie bardzo właśnie klasyczne, taką ucieczkę z Nowego Jorku oraz kontynuację, czyli ucieczkę z Los Angeles, wampiry, a przede wszystkim jak najbardziej Halloween, to jest motyw i wiesz, jakiego rodzaju muzykę tworzy John Carpenter i to było tutaj rzeczywiście słychać w tym filmie, co mi się bardzo podobało. Ten film teoretycznie miał wszystko, bo efekty wizualne rzeczywiście postarali się, były dobre. Wzięli aktorkę, czyli Ryan Kiera Armstrong, która wcześniej już wystąpiła u Kinga. Może inaczej, nie u Kinga, tylko w adaptacji twórczości Stephena Kinga, czyli w rozdział 2. Nam się rzeczywiście pojawia, no ale miało to wyjść dobrze, a wyszło jak zawsze. Twórcy nie mieli za bardzo pomysłu na to, jak ta produkcja ma wyglądać. Stwierdzili, że no to może rzeczywiście rzucimy mnóstwo ukłonów w stronę twórczości Stephena Kinga. Będzie super, będzie fajnie, będzie to rzeczywiście coś pięknego. No nie jest. Niestety nie jest. A stwierdzono, że na takie bzdety jak browar, który Airy oferuje Andemu, nosi etykietę Aja. Tak, a to jest właśnie, mam tutaj cytat z IMDb, jest to północno-wschodni zwrot pokrewny do tak, oczywiście, jak najbardziej, często pojawiający się w twórczości Stephena Kinga. Więc rzeczywiście twórcy chyba chcieli powiedzieć, patrz, będziesz czytać inną książkę, no to będziesz wiedzieć, że proszę bardzo, to jest Stephen... No nie, to tak akurat nie działa. Na przykład w Alejce, gdzie Charlie dostrzega bezdomnego kotka, w ogóle ta scena z bezdomnym kotkiem jest tak głupia. Jak też drogi widzu, droga widzko wiedzieć, o co chodzi, to obejrzyj moją recenzję. Na końcu będzie link do tego wszystkiego. Znajduje się w tej ulicy kontener na śmieci firmy Joyland. No co tu dużo mówić. A to nawiązuje oczywiście do książki Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Więc jak widać, takie głupoty. Ja wiem oczywiście, że ktoś powie, a stary, ale co tu mnie obchodzi? Przecież to kontener na śmieci. No ja wiem, że to nie jest w ogóle istotne. I ja powiem więcej. Tych informacji odnośnie właśnie browaru i chociażby tej firmy Joyland
nie znałem w trakcie oglądania filmu. Dopiero kiedy przygotowywałem się. Do kiedy? Sekundkę. Dobra, lepiej. Kiedy przygotowywałem się właśnie do tej recenzji, do materiału, to do mnie to dotarło, ale to totalnie w ogóle nie jest interesujące i nie jest w żaden sposób wciągające. Co jest ważne, film został współprodukowany przez Blumhouse Productions. To jest m.in. ta firma odpowiedzialna za Paranormal Activity i tak dalej. Nie tak dawno połączyli się z Atomic Monster Jamesa Wana, a to z kolei ten facet od Zakonnicy, La Llorony, Obecności, Naznaczonego i tak dalej, i tak dalej. Więc jak widać, nie zawsze, nawet takim graczom poważnym na rynku, przecież jest to ostatni film producentki Marty De Laurentiis, która również wyprodukowała oryginalną podpalaczkę, tę z 1984 roku. Zrobiła to wspólnie z mężem Dino De Laurentiisem. I jak widać, nawet takie osoby, które tworzą kino od wielu, wielu lat, no bo przecież pierwszy film i tę produkcję dzieli niemalże bez 2 lat 40 roków. Można powiedzieć 40 roków? Dzielą 4 dekady, o pięknie rzeczywiście. Profesor Miodek byłby ze mnie dumny. Więc rzeczywiście nawet tacy tuzy, takie powiedzmy osobistości, takie osobowości czasami po prostu się wykładają. Zdarza się po prostu, nic na to nie można poradzić, ale podpalaczka się zakończyła, pewnie, że tak, a my się nie zatrzymujemy, bo cała twórczość Stephena Kinga, ta bardziej strachowa, wiesz, horrory, thrillery, jakieś tam sci-fi, kinogrozy, wszystko to jest omawiane. Za tydzień spotykamy się, i w tym momencie nawet nie mogę sprawdzić, bo wyłączyłem, no to akurat musisz drogi widzu, droga widzko, sprawdzać moje media społecznościowe, zobaczyć jak to się dzieje i co tam będzie pokazywane. A tutaj na tej liście jest dużo więcej właśnie ciekawostek. Poniżej pewnie recenzje kultowych horrorów. Gro z nich to są dobre produkcje, a gro z nich to są recenzje filmów na podstawie twórczości Stephena Kinga. Akurat te jak najbardziej oglądasz na własną odpowiedzialność. Cześć.